Witam Was z Łęczycy, z samego środka Polski. Dziś z tego średniowiecznego zamku postaram się w godzinę opowiedzieć Wam historię 400 lat panowania Piastów w Polsce. A ten oto Łęczycki zamek, który znajduje się za mną, to miejsce, które od XIV wieku zostało wybudowane przez Kazimierza Wielkiego, kiedy on to czynił Polskę murowaną. W środku tego zamku możecie zobaczyć wystawy archeologiczną, historyczną, etnograficzną oraz artystyczną, a także możecie zobaczyć widok z tej wspaniałej wieży zamkowej, do której jest dostęp. Warto zwrócić uwagę na to, że zamek w średniowieczu był elementem fortyfikacji miejskich, łączył się z murami miasta, a wszystko było otoczone wspaniałą fosą, która dzisiaj już jest nieistniejąca. Zapraszam na opowieść o historii Polski za panowania Piastów od 966 do 1370 roku. Dziś z perspektywy 1000 lat Mieszko I wydaje nam się być bohaterem narodowym, ale w latach 60. X wieku zupełnie nie było to oczywiste, że stanie się on wielkim założycielem państwa polskiego. Tak naprawdę w tamtych czasach Mieszko był tylko jednym z wielu książąt słowiańskich na zachodniej Słowiańszczyźnie i państwo, które przejął około 963 roku, było naprawdę malutkie. To była jedynie dzisiejsza Wielkopolska i dopiero on w toku kolejnych lat swoich działań uczynił z tego zalążka potęgę. Moim zdaniem bardzo prawdopodobne jest, że Ziemowit, Leszek i Siemomysł, czyli ci władcy wymienieni w kronice Galla Anonima, byli rzeczywiście postaciami historycznymi. Dowodzą tego znaleziska archeologiczne na terenie Wielkopolski. Szczególnie tutaj metoda dendrochronologiczna jest bardzo przydatna, ponieważ dokładne datowanie grodów wielkopolskich pokazuje, że od początku X wieku te grody były już rzeczywiście budowane i pokazuje to przewodnią myśl, która tam musiała być, bo skala inwestycji obronnych w tamtym czasie jest ogromna. Tak więc możemy założyć, że Piastowie tak naprawdę rządzili w centralnej Polsce od początku X wieku, a Mieszko był pierwszym dobrze znanym w kronikach władcą tego kraju. Już na początku swoich rządów Mieszko decyduje się na bardzo odważny ruch, mianowicie na przyjęcie chrześcijaństwa. Jest wiele dywagacji na temat tego, co spowodowało, że książę Polan postanowił przyjąć zupełnie nową religię. Uważam, że nikt tak naprawdę nie wie, co się działo w głowie Mieszka. Są oczywiście tezy mówiące o tym, że zachwyciła go wiara chrześcijańska. Są też tacy, którzy uważają, że to Dobrawa, księżniczka czeska, nakłoniła go do przyjęcia chrztu. Moim zdaniem przede wszystkim w jego głowie rządził pragmatyzm. Po prostu on widział, że władcy chrześcijańscy w Europie zwyciężają, natomiast władcy pogańscy są w odwrocie. A przykład takich władców pogańskich miał właśnie na Połabiu, gdzie w tym czasie właśnie Niemcy bardzo mocno trzebili te plemiona i oni byli, ci Słowianie połapscy, pogańscy, byli w odwrocie. Więc Mieszko postanowił być po prostu w tym obozie, który zwyciężał. I to spowodowało, że przyjął chrzest. Oczywiście, jak dobrze wiecie, żadnego chrztu Polski nie było. Był jedynie chrzest Mieszka I oraz jego najbliższego otoczenia. Bo to nie było tak, że księża jeździli po całej Wielkopolsce i kropili wodą święconą wszystkich Słowian, którzy tam mieszkali. Oczywiście to ograniczyło się na początku tylko do najbliższego kręgu władcy. Później stopniowo to chrześcijaństwo się roznosiło po całym kraju, ale Mieszko nie robił tego zbyt natarczywie, bo wiedział, że może zaryzykować ogromny bunt ludności, która jednak z przyzwyczajenia ciągle mocno wierzyła w starych słowiańskich bogów. Zaraz po przyjęciu chrztu i zawarciu sojuszu z Czechami, gdzie rządził w tym czasie Bolesław I Srogi, bardzo potężny władca z dynastii Przemyślidów, Mieszko, mając zabezpieczone południe, uderzył na północ. Tam podporządkował sobie Pomorze Zachodnie, a widząc to, że Mieszko rośnie w potęgę, margrabia Chodon postanowił ukrócić jego rządy i w 972 roku wyprawił się z armią na naszego Mieszka.
Doszło do słynnej bitwy pod Cedynią, gdzie udało się Mieszkowi oraz jego bratu Czciborowi pokonać wojska Chodona i odeprzeć tą bardzo istotną inwazję, ponieważ zwycięstwo to ugruntowało siłę Mieszka i dało mu autorytet do tego, aby podbijać kolejne tereny oraz rządzić coraz mocniejszą ręką. Gdyby Mieszko poległ w tej bitwie, w ogóle żadnej Polski w dzisiejszym kształcie prawdopodobnie by nie było, ponieważ to wszystko wisiało wtedy na włosku, było w zalążku i szczęśliwy splot wypadków spowodował, że Mieszko, zwyciężając bitwę, zaczął budować państwo polskie, bo to dało naprawdę dużego rozpędu do tego, żeby stworzyć coś potężnego, ten silny organizm, który za chwilę odziedziczy jego syn. Ale zanim do tego doszło, Mieszko uderzył na wschód. Tam podporządkował tereny przynajmniej do Wisły, być może nawet do Przemyśla. I wreszcie, kiedy Dobrawa w 980 roku, przed 980 rokiem umarła, jego sojusz z Czechami siłą rzeczy został rozluźniony. Tam też zmarł Bolesław Srogi, był kolejny władca Bolesław Pobożny. Złamanie sojuszu z Czechami było też spowodowane ich stosunkiem do Niemców. Otóż Mieszko starał się wspierać Ottona, natomiast Czesi byli raczej po stronie jego opozycji. I wtedy właśnie doszło do wojny polsko-czeskiej, którą Mieszko znowu zwyciężył i dzięki temu ugruntował swoją władzę na południu. Zajął Śląsk oraz Małopolskę. I dzięki temu w momencie swojej śmierci w 992 roku Mieszko miał już pod swoim panowaniem ogromny kraj, 5 razy większy niż ten, który odziedziczył po swoim ojcu Siemomyśle. I to powoduje, że Mieszko tak naprawdę wykuł podwaliny pod Polskę, ponieważ osiągnął bardzo wiele. Zdobył ogromne terytoria jak na małego księcia Polan i teraz Polska stała się już lokalnym mocarstwem, a nie tylko kolejnym krajem plemiennym słowiańskim. Bolesław Chrobry odziedziczył bardzo silne państwo i też nie zmarnował szansy, którą otrzymał od losu. Od razu po śmierci swojego ojca bardzo energicznie przystąpił do działania. Pierwsze jego kroki to było wyrzucenie z kraju Ody oraz pozbycie się jej synów, jego półbraci. Oczywiście nie zrobił tego w stylu Arpadów, tylko delikatnie po piastowsku, po prostu wywalił ich z kraju. Teraz, kiedy miał już wolne ręce, rozpoczął swoją mocarstwową politykę we wszystkich kierunkach właściwie. Na północy dogadał się z Danią, gdzie wydał swoją siostrę, Świętosławę, za króla duńskiego i dzięki temu miał sojusz z tym potężnym wówczas krajem. Starał się też o dobre relacje z Rusią, gdzie starał się o córkę Włodzimierza Wielkiego, Przedsławę, którą jednak odmówiono mu. Na południu mieszał się w sprawy czeskie, ponieważ był półprzemyślidem, więc jak najbardziej jego pretensje do tronu czeskiego w jego mniemaniu były bardzo silne. No i przede wszystkim oczywiście starał się podbijać Zachód, bo chyba on miał w głowie coś takiego, że będzie tym, który zjednoczy Słowiańszczyznę zachodnią, że po łabie przypadnie jemu, a nie Niemcom. Bolesław był świetnym PR-owcem, ponieważ udało mu się bardzo dobrze rozegrać śmierć Wojciecha, który później został świętym. Otóż ten czeski misjonarz, który został zabity przez Prusów, został wykupiony błyskawicznie przez Bolesława, ściągnięty do Gniezna i w roku 1000 Bolesław miał pretekst do urządzenia wspaniałego zjazdu, na który to zjazd przyjechał sam cesarz niemiecki Otton III. I to niesamowicie podbudowało pozycję Bolesława, ponieważ w tamtych czasach to było niezwykle rzadkie, że cesarz wyprawiał się do jakiegoś kraju. A tutaj, oczywiście z armią, nie na ekspedycję wojenną. A tutaj przyjechał w odwiedziny do Bolesława, którego potraktował, może nie jak równego sobie, ale jako bardzo istotnego sojusznika. I kto wie, jak potoczyłyby się dalsze losy Europy, gdy rzeczywiście Otton III zrealizował swoją wizję, w której Bolesław miał być jego współpracownikiem i zarządcą całej Słowiańszczyzny. Niestety, jak wiecie, Otton III umiera bardzo szybko, potem Henryk, który ma zupełnie inną wizję na Polskę, który będzie przez kolejne 15 lat prowadził zaciekłe wojny z Bolesławem, które to
kładą się cieniem na cały dalszy okres rządów, ponieważ zajmowało to naszego księcia całkowicie te zmagania z Henrykiem. Wszystko zaczęło się w 1002 roku, kiedy to w walce o władzę po Ottonie III Bolesław poparł Ekkharda, margrabiego Miśni, przeciw Henrykowi Bawarskiemu. Jednakże margrabia ten został szybko zamordowany i już w lipcu Henryk koronował się na króla niemieckiego. W międzyczasie, korzystając z bezkrólewia, Bolesław wkroczył do marchii Ekkharda i włączył ją do swojego państwa, co było dość łatwe, bo tereny te zamieszkane były przez Słowian i w stolicy przyjęto go z otwartymi bramami, a ludność sama wypędziła niemiecką załogę. Jednak Henryk nie zamierzał uznać tej aneksji naszego księcia, jednakże w latach 1003-1004 był zajęty walkami we Włoszech, więc Bolesław poczynał sobie dosyć śmiało i łupił tereny niemieckie na Połabiu. Co więcej, wtedy też mocno zaangażował się w sprawy czeskie. Tam rządził Bolesław III Rudy, który był dla swoich poddanych władcą nadzwyczaj okrutnym i do tego toczącym spór o władzę ze swoim bratem Jaromirem, który miał bardziej proniemieckie nastawienie. Bolesław początkowo wspierał swojego okrutnego imiennika, lecz widząc jego nieudolność u władzy, oślepił go, uwięził i sam postanowił przejąć władzę nad Czechami, co udało mu się także dość gładko w 1003 roku. Teraz już Henryk nie mógł biernie przyglądać się poczynaniom naszego władcy i jak tylko zakończył swoje sprawy we Włoszech, od razu w lecie 1004 roku wyruszyła wielka ekspedycja zbrojna przeciwko Bolesławowi. Łużyce udało się obronić, lecz niestety do Pragi Bolesław nie zdążył przerzucić wystarczająco dużych sił i Jaromir jako wasal Henryka zasiadł na praskim tronie. W kolejnym roku Henryk zebrał ogromną armię i zamierzał podbić Polskę, a Bolesława zwasalizować tak samo jak uczynił to z księciem czeskim. Nasz książę wykazał się wręcz niesamowitą determinacją i zmysłem taktycznym w trakcie tej kampanii obronnej. Wykorzystywał każdą przeszkodę terenową, aby spowolnić marsz Niemców. Nękał przeciwnika zasadzkami, bronił przepraw przez rzeki, niszczył zapasy. W efekcie, kiedy Niemcy wreszcie jesienią po długich miesiącach zmagań dotarli pod potężnie ufortyfikowany Poznań, zamiast kontynuować walkę, przystąpili od razu do negocjacji. Bolesław musiał oddać to, co de facto stracił w wyniku tej kampanii. Milsko, Łużyce, Czechy, a także Pomorze Zachodnie, gdzie wtargnęli sprzymierzeni z Henrykiem Wieleci, jedno z ostatnich pogańskich plemion na Połabiu. Wznowienie działań wojennych nastąpiło w 1007 roku, kiedy Niemcy ponownie uderzyli na państwo Bolesława, lecz ten, przygotowany był na taką ewentualność, szybko zebrał wojska, dokonał kontrataku i przeniósł działanie wojenne na teren Łużyc, które ostatecznie zdobył i w 1013 roku zostało to przypieczętowane w Merseburgu. Otrzymał ten teren jako lenno od cesarza. Wyobrażacie sobie naszego wojowniczego i dumnego Bolesława Chrobrego jako wasala cesarza? No właśnie. Nie wypełniał on wcale swoich lennych zobowiązań w stosunku do Henryka, tak więc rychło wybuchła kolejna wojna. W 1015 roku znów liczne wojska uderzyły na Polskę, ale tutaj znów partyzancka taktyka obronna Bolesława przyniosła skutek, bo najeźdźcy nie byli w stanie wedrzeć się dalej niż za Odrę i Bóbr. Dodatkowo z terenów Moraw i Słowacji wyruszyły ekspedycje, które miały zamieszać nieco na terenie Austrii i Bawarii. W 1017 roku Niemcy ponownie spróbowali szczęścia, ale i tym razem Bolesław obronił swoje granice, co więcej, po udanej defensywie przeszedł do natarcia i zajął Milsko oraz Łużyce, z których w 1015 roku został wyparty. Wojna zakończyła się w styczniu 1018 roku
pokojem w Budziszynie, na mocy którego te sporne tereny po Kharcie weszły bezpośrednio w skład państwa Bolesława, już nie jako Lenno. W efekcie tej długiej 15-letniej wojny nasz książę zdobył Milsko, Łużyce, Morawy i Słowację, walcząc z kilkakrotnie silniejszym przeciwnikiem, bo nie tylko cesarstwo niemieckie miał jako wroga, ale także Czechów i Wieletów. Wreszcie, kiedy zakończył wojnę z Niemcami, mógł zadziałać na wschodzie. Tam chodziło o to, żeby zrzucić z tronu Jarosława Mądrego, który nie chciał mu dać swojej siostry Przedsławy jako żonę wiele lat wcześniej, i wsadzić na tron swojego szwagra, czyli księcia ruskiego, który był mężem jego córki. Wyprawa kijowska była bardzo udanym przedsięwzięciem. Na początku wojska Jarosława Mądrego zostały pokonane nad Bugiem, a następnie cała armia Bolesława wkroczyła do Kijowa i złupiła to wspaniałe miasto. Na tron oczywiście został wsadzony szwagier Bolesława, a Polacy wrócili, zagarniając po drodze Grody Czerwieńskie. Niestety szwagier Bolesława nie utrzymał się zbyt długo na tronie, ale ta ekspedycja i tak pokazała potęgę Bolesława Chrobrego. Jego kluczowym staraniem końcowej fazy rządów było uzyskanie korony królewskiej. Lecz dopóki Henryk II żył, było to bardzo trudne, bo oczywiście nie chciał on za żadne skarby zgodzić się na to, aby jego zaciekły wróg Bolesław sięgnął po tą koronę. Na szczęście Bolesław żył dłużej niż Henryk i kiedy tylko ten zmarł, on wystarał się u papieża o zgodę i ta też nadeszła, więc w 1025 roku wreszcie na wiosnę Bolesław Chrobry koronował się na pierwszego króla Polski. Parę miesięcy później umiera, lecz jego schedę przejmuje oczywiście jego syn Mieszko II. Mieszko II, mimo iż nie był pierworodnym synem Bolesława Chrobrego, był przez niego uważany za swojego następcę. Otrzymał wybitne wykształcenie jak na owe czasy oraz wspaniałą księżniczkę, córkę księcia Rzeszy, Rychezę, jako swoją żonę. I początki jego rządów naprawdę są na miarę Bolesława Chrobrego. Najeżdża on wielokrotnie po Łabie i ma tam znaczne sukcesy militarne, co może świadczyć o tym, że zamierza rzeczywiście włączyć te krainy do swojego królestwa. Lecz jego sąsiedzi wszyscy zmawiają się przeciwko niemu, ponieważ jest im za dużo tej potęgi Piastów w centralnej Europie. I tak, Jarosław Mądry ma za złe oczywiście mu to, że jego ojciec zhańbił jego siostrę Przedsławę. Czesi są wkurzeni za oślepienie Bolesława III Rudego, a Konrad III oczywiście ma w pamięci to, jak Bolesław męczył Niemców podczas tych wieloletnich wojen. I dlatego w 1031 roku z dwóch stron uderzają na Polskę zarówno Rusini, jak i Niemcy. Mieszko II jest bez szans. Dlatego ucieka z kraju, a władzę po nim przejmuje Bezprym, czyli pierworodny syn Bolesława Chrobrego, który został poczęty wraz z węgierską księżniczką, która jakoś była nie w smak Bolesławowi i bardzo szybko ją oddalił. A z kolei Mieszko był synem Emnildy, czyli Słowianki, księżniczki połapskiej, która była drugą żoną Bolesława Chrobrego. Rządy Bezpryma nie trwają długo. Po kilku miesiącach zostaje zamordowany i Mieszko II wraca do kraju, który jest jednak splądrowany i okrojony terytorialnie. Na południu odpadają Morawy i Słowacja, na wschodzie Grody Czerwieńskie, a na zachodzie wszystko za Odrą. Po powrocie do kraju rządzi on jedynie 2 lata, po czym stosunkowo młodo umiera i zostawia Polskę w bardzo trudnej sytuacji swojemu synowi Kazimierzowi. W 1034 roku dochodzi do czegoś, co historia nazywa reakcją pogańską. Tak naprawdę był to ogromny bunt ludności słowiańskiej na terenach Królestwa Piastowskiego, spowodowany licznymi czynnikami. Tym pierwszym podstawowym czynnikiem niezadowolenia były coraz większe podatki. Choć i tak ludzie w tamtych czasach
płacili podatek 10 razy mniejszy niż ludzie obecnie, a ten podatek oczywiście w większości nie był płacony w pieniądzu, a raczej w towarach lub w usługach, to jednak nie podobało im się to, że te podatki wzrosły znacząco za rządów Bolesława oraz Mieszka. Spowodowane było to oczywiście ich ekstrawagancką polityką zagraniczną, ponieważ wyprawy zagraniczne wymagały licznej, dobrze uzbrojonej armii, a ta armia kosztowała mnóstwo pieniędzy. Więc oczywiście ludność była drenowana, można by powiedzieć, w kierunku utrzymania silnej armii. I dopóki ta armia była silna, to mogła jakoś utrzymać w ryzach z kolei tą ludność. Drugim elementem było chrześcijaństwo, które zostało wprowadzone za Mieszka, a w połowie XI wieku ciągle jeszcze było dosyć słabo zakorzenionym drzewkiem na naszej ziemi. I z kolei chrześcijaństwo niosło za sobą po pierwsze kolejne obciążenia podatkowe, ponieważ na kościoły i opactwa trzeba było płacić dodatkowe podatki, znamy z późniejszego średniowiecza dziesięciny, jak również tutaj był problem ideologiczny, ponieważ wielu Słowianom nie podobało się to, że książę narzuca im zupełnie inny sposób patrzenia na świat, a w tym względzie Bolesław Chrobry przykładowo był bezkompromisowy. Z jego ognistym temperamentem nie można się było mu sprzeciwiać. Jeżeli on uważał, że należy wierzyć w Jezusa, to tak należało czynić. I jeżeli on kazał przestrzegać posty, to nie było wyprość. Na przykład Bolesław właśnie kazał wybijać ludziom zęby za nieprzestrzeganie postów. Dla ludności, która mieszkała w Polsce, było to zupełnie niezrozumiałe. Dlaczego tak brutalny sposób książę karze za jedzenie mięsa? I to też budowało niesamowity opór, ponieważ większość ludzi jednak postrzegała Jezusa jako niemieckiego Boga, którego oczywiście niezbyt lubiała i niezbyt szanowała. Z drugiej strony ta chrystianizacja też była w tamtym czasie bardzo powierzchowna. To, że ludzie chodzili do kościoła i większe ośrodki miejskie, grodowe właściwie, miały już kościoły, to nie znaczyło, że ludzie tak naprawdę rozumieli nową wiarę i ją wyznawali z jakimkolwiek zrozumieniem. Oni ciągle, praktycznie rzecz biorąc, byli w codziennym postępowaniu poganami. I w tym momencie, kiedy tylko do tego suchego stosu została podłożona jedna iskierka, wszystko zapłonęło i Polska stanęła cała w wielkim buncie przeciwko władzy, przeciwko chrześcijaństwu i przeciwko organizacji kościelnej. Kazimierz Odnowiciel musiał salwować się ucieczką, a powrócił dopiero po 6 latach i tutaj ironia losu, tym razem cesarz niemiecki oraz Jarosław Mądry byli tymi, którzy przywrócili go właśnie na stolec książęcy w Polsce. Jarosław dał Dobroniegę, swoją siostrę, jako żonę dla Kazimierza Odnowiciela, natomiast cesarz dał mu 500 rycerzy, którzy pomogli mu odzyskać władzę. To wiązało się też z tym właśnie, że jego matką była Rycheza, istotna księżniczka niemiecka i dzięki tym koligacjom rodzinnym on otrzymał prawdopodobnie to wsparcie od Niemców. Dość szybko podporządkował sobie Wielkopolskę, Małopolskę, natomiast ze Śląskiem był już problem, ponieważ ją zagarnęli Czesi. W międzyczasie mamy tutaj do czynienia właśnie z najazdem Brzytysława. W 1038 roku książę czeski właśnie najeżdża Wielkopolskę, łupi niesamowicie ten kraj i uprowadza relikwie świętego Wojciecha. Strata wizerunkowa ogromna. I teraz Śląsk jest czeski, Kazimierz stara się go odbić, ale tutaj cesarz jako arbiter każe mu płacić trybut dla Czechów w zamian za straty, które ponieśli. No i wreszcie zostaje Mazowsze, nie mówiąc o Pomorzu, które już w ogóle na ten czas odpadło od Polski. Mazowsze stało się zupełnie samodzielne, bo tam lokalny władca, który nazywał się Miecław, przejął zupełnie rządy i prowadził własną politykę. Dopiero w połowie 40. lat XI wieku Kazimierz Odnowiciel zdobywa Mazowsze, pokonuje Miecława i przy okazji jego pomorskich sojuszników, dzięki czemu zdobywa znowu Pomorze Gdańskie. Tak więc w chwili swojej śmierci w 1058 roku Kazimierz Odnowiciel zostawia swojemu synowi całkiem niezłe państwo, ponieważ od zera praktycznie po tej reakcji pogańskiej od 1041 roku udaje mu się zrekonstruować w przeciągu 17 lat państwo polskie.
Syn Kazimierza Odnowiciela starał się dorównać w swojej polityce swojemu wielkiemu imiennikowi. Dlatego Bolesław Śmiały prowadził bardzo odważną politykę na wszystkich frontach. Głównym jego motywem, można powiedzieć motywem przewodnim całej jego koncepcji politycznej było kontrowanie Niemców jak tylko się dało. Dlatego na początku samym chciał przeciągnąć Czechów na swoją stronę, bo oni byli pod niemieckim butem. Najechał militarnie Czechy, lecz niestety doznał sromotnej klęski, z której ledwo wyszedł z życiem. Później już spróbował z nimi konszachtów dyplomatycznych i tak właśnie na początku wydał swoją córkę za Wratysława, który w 1085 roku koronował się na króla Czech, także nasza piastówna Świętosława została pierwszą królową Czech. Tak samo starał się przeciągnąć Węgrów na stronę antyniemiecką. W owym czasie na Węgrzech panowała wojna domowa pomiędzy dwoma gałęziami rodziny Arpadów i nasz Bolesław wspierał Belę, który był po stronie antyniemieckiej, a później, kiedy Bela zmarł, jego syna Władysława po węgiersku zwanego László. Swoją drogą pierwsze słowiańskie imię na tronie węgierskim to jest właśnie dzięki tym konszachtom Bolesława z Belą i pod wpływem swojego sojusznika z północy Bela nazwał dwóch z swoich trzech synów po słowiańsku. Na wschodzie, na Rusi oczywiście też starał się, tak jak Bolesław, utrzymywać dobre stosunki z Kijowem, a dobre stosunki z Kijowem oznaczało oczywiście rajdy na Kijów i osadzanie tam swoich pretendentów. Pierwszy rajd uczynił już na początku swoich rządów, ale ten drugi był dla niego katastrofalny. Było to w 1078 roku, kiedy to uderzył wraz ze swym wojskiem, żeby na tronie kijowskim posadzić kniazia, który będzie mu sprzyjał. Chodziło o Izjasława, lecz doszło w tym czasie do buntu możnych pod wodzą biskupa krakowskiego Stanisława. I tutaj wyszedł znowu ognisty temperament naszego króla, który w 1076 roku koronował się, wykorzystując spór z kolei pomiędzy Grzegorzem VII a Henrykiem V, spór o inwestyturę i po prostu miał gdzieś Henryka, który oczywiście nie chciał się zgodzić na koronację, poprosił Grzegorza VII, a papież powiedział: zgoda, Bolesławie, możesz nosić koronę królewską. W Gnieźnie doszło do tej koronacji, ale 2 lata później właśnie, kiedy Bolesław uderzył na Kijów, doszło do buntu, który był spowodowany właśnie tym, że nie podobało się możnym, jak silną ma pozycję król oraz, że ciągle oni są targani na różne eskapady zagraniczne. Podobno dochodziło do tego, że żony możnych zdradzały ich, ponieważ mężowie ciągle byli poza domem. I tak jak mówię, ognisty temperament Piasta spowodował, że rozprawił się z biskupem Stanisławem w sposób właściwie zdrajcy, ale akurat w tym momencie niezbyt delikatny. Został skazany tenże biskup na odcięcie członków, której to kary nie przeżył. To z kolei spowodowało jeszcze większe zamieszanie i Bolesław Śmiały musiał uciekać ze swojego królestwa na Węgry. Na Węgrzech był na tyle butny, że kiedy László wyjechał, aby powitać go, ten nawet nie zsiadł z konia. Ta buta oczywiście nie spodobała się Węgrom i nie udzielili mu wsparcia militarnego. Zresztą nie tylko dlatego, że Bolesław był pyszny, ale także dlatego, że Węgrzy w tym czasie mieli swoje problemy na głowie. Dlatego nasz król umarł na wygnaniu wnet po tym, jak został z kraju wypędzony. Być może ktoś pomógł mu w tym, żeby wcześniej odszedł na tamten świat. A władzę po nim w kraju przejmuje jego młodszy brat Władysław, zwany Hermanem, który był z kolei już zupełnym przeciwieństwem swojego brata. Władysław Herman prowadził politykę zupełnie apatyczną, taką wręcz bierną. Za to do władzy palili się Palatyn Sieciech, a także jego synowie Zbigniew oraz Bolesław. Bardzo znaczące, żeby pokazać rolę Władysława Hermana, są jego 3 żony. Pierwsza z nich Przedsława Herbu Prawdziwiec. Pierwszy raz w historii dumni Piastowie
wydali swojego księcia za szlachciankę, za nie księżniczkę z jakiegoś znamienitego rodu, tylko po prostu za zwykłą polską szlachciankę, zwykłą. Z ważnego rodu możnowładczego z Mazowsza, ale jednak. Z tą kobietą miał Władysław Herman pierwszego syna Zbigniewa. Ona zmarła, następnie otrzymał za żonę Judytę czeską i tutaj to było w sukurs z planą oczywiście jego brata Bolesława, żeby ocieplić stosunki z Czechami. Dlatego swojego młodszego brata wydał za czeską księżniczkę, która miała z kolei jeszcze pół krwi Arpadów, także to już w ogóle było idealne rozwiązanie. Z tej matki wyszedł na świat Bolesław, późniejszy Bolesław Krzywousty. No i wreszcie po śmierci Judyty czeskiej otrzymał Władysław Herman niby wspaniałą partię Judytę Salicką, córkę samego cesarza niemieckiego. Tylko że z tą Judytą Salicką to nie było tak, że to była jakaś pierwszorzędna partia. Ona wcześniej już była żoną władcy Węgier, Salomona, który zmarł dość wcześnie, a ona sama dała się poznać jako kobieta, która z pewnością nie dochowywała wierności małżeńskiej. I taką oto owdowiałą, najmłodszą córkę cesarza przekazano Władysławowi Hermanowi, z którą na szczęście nasz książę nie miał żadnych męskich potomków, bo można by dość mocno kwestionować ojcostwo jego nad tymi dziećmi. Urodziła mu kilka córek, po czym zmarła, a Władysław Herman umarł w 1102 roku, a już wcześniej jego synowie podzielili sobie praktycznie całą Polskę pomiędzy siebie, ponieważ Zbigniew zajął północ, Bolesław zajął południe, a Władysław sobie siedział spokojnie na Mazowszu. Teraz konflikt między braćmi na nowo odżył, ponieważ nie dość, że Zbigniew jako starszy uważał się za pryncepsa, za tego zwierzchniego księcia polskiego, to z kolei Bolesław uważał Zbigniewa za takiego księcia drugiej klasy, ponieważ nie pochodzi on od jakiejś księżniczki, tak jak wspomniałem, tylko od przedsławy herbu Prawdziwiec. Bracia, półbracia właściwie niezbyt się lubili, ale tak naprawdę w tym czasie jeszcze Polska nie była w stanie wojny, tylko była po prostu podzielona. Na północy rządził sobie Zbigniew, na południu rządził sobie Bolesław. Obaj prowadzili zupełnie odrębną politykę do czasu, gdy Bolesław postanowił podbić Pomorze, co spowodowało to, że najazdy odwetowe z Pomorza trafiały na ziemię Zbigniewa, który to z kolei chciał mieć dobre stosunki z Pomorzanami. Z kolei Bolesław chciał mieć dobre stosunki z Czechami, natomiast Zbigniew zachęcał Czechów do najazdów na ziemię Bolesława. I tak oto doszło do konfliktu pomiędzy braćmi. W końcu Bolesław wkurzył się i mimo, że był jeszcze nastolatkiem, uderzył na swojego starszego brata Zbigniewa, pokonał go, a ten uciekł do Niemiec w 1107 roku. Tam szukał pomocy oczywiście u cesarza, żeby wrócić na tron. Cesarz wykorzystał tę okazję oczywiście, żeby zainterweniować na terenie Polski i przy okazji ewentualnie schołdować sobie nasze ziemię. I w 1109 roku wyruszyła potężna wyprawa niemiecka na nasze ziemię, ale na szczęście została zatrzymana na Śląsku. Tutaj mamy słynną obronę Niemczy, Głogowa. Właśnie te grody dały odpór tej niemieckiej inwazji. Bolesław III też wsparł oczywiście wojskiem obronę przed najazdem i cesarz nic nie wskórał. Dopiero po paru latach w drodze pertraktacji Bolesław zgodził się przyjąć z powrotem swojego brata do Polski, wydzielić mu kawałek terenu, dzielnicę, w której on miał być wasalem Bolesława. Tak się jednak nie stało, ponieważ Zbigniew jako starszy uważał siebie za bardziej prawowitego księcia, był butny w stosunku do młodszego brata, co spowodowało znowu ognisty temperament Piastów odezwał się i Bolesław kazał oślepić swojego brata. Ten tego niezbyt delikatnego zabiegu nie przeżył i zmarł
co spowodowało wielkie oburzenie w Polsce. I teraz zobaczcie, jaka wielka różnica w kulturze politycznej pomiędzy na przykład Polską a Węgrami. Na Węgrzech do tego czasu już dziesiątki ludzi z dynastii Arpadów zostało zabitych w różnych porachunkach dynastycznych. W Polsce takie rzeczy praktycznie w ogóle nie miały miejsca. I w tym momencie, kiedy tak naprawdę przypadkiem Bolesław zabił swojego brata, bo chciał go tylko oślepić za to, że był mu nieposłuszny, w Polsce wybuchł wielki bunt, oburzenie, jak książę może coś takiego robić drugiemu Piastowi, i Bolesław musiał to odpokutować. Wyruszył na pielgrzymkę na Węgry do klasztoru świętego Idziego i tam jakoś przebłagał Boga za swoje grzechy, wrócił do kraju i jakoś ułagodził sytuację. Tak czy inaczej mógł teraz już rządzić swobodnie, miał wolne ręce i nie miał żadnego innego konkurenta do swojego tronu. Bolesław III rozpoczął swój podbój od tej części Pomorza, która była najłatwiejsza do opanowania, czyli okolic Gdańska. W tym celu wyprawił się na północ w 1115 roku, przy okazji wykonując łupieszczy najazd na Prusów, aby zabezpieczyć swoje nowo zdobyte terytoria. Następnie skierował swoją uwagę na zachód i przez kolejne lata prowadził niezwykle krwawą i żmudną wojnę, gdyż pogańscy Pomorzanie nie zamierzali łatwo poddać się władzy Piasta. Wojowie Bolesława zdobywali gród po grodzie, paląc, mordując i przesiedlając na południe licznych Słowian. Ci nie pozostawali dłużni i urządzali łupieszcze rajdy na ziemię Bolesława Krzywoustego. Wreszcie w 1121 roku koło Gryfic doszło do decydującej bitwy, w której Krzywousty zwyciężył i zwasalizował księcia pomorskiego Warcisława. Na tym nasz wojowniczy książę nie poprzestał. Ruszył dalej na zachód i w kolejnym roku splądrował Szczecin, a następnie zajął tereny na zachód od Odry. Wreszcie w 1123 roku przy pomocy floty Magnusa Silnego, który był w owym czasie władcą Danii, Bolesław podporządkował sobie wyspę Rugię. Z tego okresu pochodzi pierwsza polska pieśń, zwana pieśnią wojów Bolesława III. Naszym przodkom wystarczyły ryby słone i cuchnące. My po świeże przychodzimy w oceanie pluskające. Ojcom naszym wystarczało, jeśli grodów dobywali, a nas burza nie odstrasza ni szum groźny morskiej fali. Nasi ojce na jelenie urządzali polowanie, a my skarby i potwory łowim skryte w oceanie. Aby ugruntować swój podbój, Bolesław zorganizował ogromnym nakładem środków akcję chrystianizacyjną na Pomorzu, a jej duchowym przewodnikiem był Otto z Bambergu, późniejszy święty. Nie ulega wątpliwości, że działanie to nie było podyktowane wyłącznie chrześcijańskim zapałem do krzewienia wiary, lecz także akcji tej przyświecały cele bardzo praktyczne. Po pierwsze umocnienie władzy książęcej, a nade wszystko zyskanie prestiżu w świecie chrześcijańskim, który umożliwiłby Bolesławowi koronację. Jednak już rok po rozpoczęciu tej akcji niezbyt stary, bo 44-letni cesarz Henryk V umiera, a wraz z nim kończy się dynastia salicka w Niemczech, dochodzi do tradycyjnej walki o władzę i cały misternie budowany przez Krzywoustego gmach powiązań i zależności, mający utorować mu drogę do korony, runął w gruzach. Bolesław bardzo dobrze pamiętał początek swoich rządów, swój zatarg z bratem, wojnę domową i ile zamieszania, ile to wszystkim krwi napsuło. Więc starał się uczyć na swoich błędach i jako że los obdarzył go bardzo licznym potomstwem, miał aż 7 synów, z których 5 później sięgnęło po korony książęce, postanowił jakoś rozwiązać ten problem, żeby nie doszło do brutalnej wojny domowej zaraz po jego śmierci. Dlatego postanowił podzielić kraj pomiędzy tych 5 swoich synów, wyznaczyć zasadę senioratu
czyli żeby najstarszy zawsze z rodu Piastów dzierżył tą zwierzchnią władzę w Polsce, natomiast pozostali byli mu książętami podległymi i miał nadzieję, że ten system będzie sprawny, skuteczny i doprowadzi do stabilnej władzy w Polsce przez kolejne lata. Nie wiem, jakim optymistą on był, że wierzył, że coś takiego się uda. Po pierwsze, miał przykład Rusi kijowskiej, gdzie 100 lat wcześniej mniej więcej Jarosław Mądry próbował podobnego manewru, próbował podzielić swój kraj na dzielnice i to doprowadziło do znacznego osłabienia Rusi i do licznych wojen domowych. Po drugie, zasada senioratu moim zdaniem też była dosyć słaba, ponieważ dlaczego miałby rządzić najstarszy z dynastii, a przecież lepiej byłoby, żeby rządził najmądrzejszy z dynastii, albo może najbardziej waleczny, albo może najbardziej przystojny. Najstarszy to jest taki wyznacznik niezbyt adekwatny moim zdaniem. Tak czy inaczej, jak postanowił Bolesław, tak zrobił, zebrał całą swoją rodzinę, przedstawił swój plan, kazał wszystkim zaprzysiąc ten plan, że nie będą tutaj odstępstw robić od tego zamierzenia, a Kościół polski postawił na straży tego planu i każdy, kto chciałby go zepsuć, groziła mu wtedy za to ekskomunika. Bolesław zmarł w 1138 roku i na początku przez kilka lat wszystko szło zgodnie z planem. Lecz bardzo szybko doszło do konfliktu pomiędzy braćmi, szczególnie dlatego, że jego najstarszy syn, Władysław, był z innej matki niż wszyscy pozostali, ponieważ Władysława urodziła Zbysława, księżniczka ruska, czyli nasz Władysław, zwany później wygnańcem, był pół krwi Rurykowiczem, natomiast pozostałych wszystkich synów urodziła Salomea. Salomea była z kolei księżniczką z Bergu, z Niemiec i dlatego tamci pozostali synowie Bolesława Krzywoustego czuli się raczej zjednoczeni przeciwko temu swojemu półbratu, który jest pół krwi Rurykowiczem. Do dużego zatargu doszło już wtedy, kiedy Salomea właśnie tutaj w Łęczycy zorganizowała zjazd w 1141 roku, aby ustalić, za kogo zostanie wydana najmłodsza jej córka. To się bardzo nie spodobało Władysławowi, ponieważ to on jako książę zwierzchni powinien był decydować o takich istotnych politycznych sprawach, ponieważ prowadzenie polityki zagranicznej należało stricte do jego kompetencji. Ten spór został jeszcze jakoś w miarę załagodzony, ale do przelewu krwi i do wojny domowej doszło w momencie, kiedy Salomea już zmarła, a o ziemię po niej upomniał się Bolesław Kędzierzawy oraz Mieszko Stary. Tutaj znowu Władysław uważał, że to on powinien zdecydować, co stanie się z tą ziemią. Bracia chwycili za broń i doszło do bratobójczej walki. Kulminacyjnym takim momentem była bitwa nad Pilicą w 1145 roku i wydawałoby się, że Władysław zwycięży. Otrzymał też posiłki ruskie, ponieważ tam były jego koligacje rodzinne. Pokonywał braci całkiem nieźle, ale niestety stopniowo przychylność możnych przesuwała się w kierunku młodszych braci, szczególnie po tym, jak brutalnie potraktował Piotra Włostowica. I nagle w 1146 roku większość możnych odwróciła się od niego i stanęła po stronie młodszych. Wtedy oni zyskali przewagę, pokonali starszego brata, który uciekł i w ten sposób zyskał miano Władysława Wygnańca. Ale oczywiście żył dalej i jak to zwykle bywało w naszej historii, Władysław uciekł do Niemiec. Gdyż w Niemczech liczył na to, że cesarz stanie po stronie prawa i zechce przywrócić go na tron krakowski. Tak się też stało. W 1157 roku cesarz Fryderyk Barbarossa wykonał ogromną inwazję na Polskę, której Bolesław Kędzierzawy, ówczesny princeps, najstarszy z rodu po wygnaniu Władysława, nie był w stanie odeprzeć. Lecz Władysław Wygnaniec bardzo się zdziwił, ponieważ kiedy Fryderyk Barbarossa pokonał Bolesława Kędzierzawego, wcale nie przywrócił go na tron, zebrał ogromną kontrybucję, kilka tysięcy grzywien srebra, schołdował sobie
Bolesława Kędzierzawego oraz wrócił do Niemiec, a sprawę Władysława zostawił zupełnie nierozstrzygniętą, bo był zadowolony z tym, że po prostu schołdował sobie nasz wspaniały kraj. To rozbicie dzielnicowe, które nam Bolesław Krzywousty zgotował, miało liczne negatywne konsekwencje dla Polski. Jeszcze w XII wieku nie było tak źle, kiedy rządzili synowie Bolesława. Później po Władysławie w Gdańcu, Bolesław Kędzierzawy, później Kazimierz Sprawiedliwy, Mieszko Stary. To było to jeszcze pierwsze pokolenie. Polska nie była bardzo rozdrobniona, była jako taka władza zwierzchnia. Natomiast w kolejnym XIII wieku to już dało się bardzo mocno we znaki. Ciągłe najazdy zewnętrzne, przed którymi nie była w stanie Polska się zorganizować i skutecznie odeprzeć, a także marginalizacja na arenie międzynarodowej plus ciągłe ubytki terytorialne, ponieważ stopniowo Czesi konsumowali nasz Śląsk, Niemcy konsumowali ziemie zachodnie, odpadło też Pomorze, a na północ od Mazowsza coraz bardziej rozpanoszyli się Krzyżacy. Także z tamtej strony cały czas byliśmy ograniczeni. Oczywiście na wschodzie też nie mogliśmy liczyć na jakieś nabytki terytorialne, ale przynajmniej tyle, że Ruś była również w rozbiciu, to przynajmniej ze wschodu nas nie atakowano za bardzo w tamtym czasie. Nie atakowano nas przez wojska ruskie, no bo oczywiście najazdy litewskie i mongolskie w tamtym czasie jak najbardziej się zdarzały. Najbardziej dotkliwym z tych najazdów była wyprawa Batu-Chana na Europę w 1241 roku. Wówczas to ogromna mongolska armia uderzyła równocześnie na Polskę i Węgry. Jako że my byliśmy w owym czasie znacznie słabsi od naszego południowego sąsiada, to na nich ruszyła największa część armii łuczników konnych, a na nas tylko około 15 000 jeźdźców. Lecz w sytuacji, w jakiej była rozbita na dzielnicę Polska w połowie XIII wieku, te 15 000 Mongołów wyrządziło ogromne spustoszenie. Zaczęli od ataku na Lublin, potem spalili Sandomierz, następnie podzielili się na dwie części, z których jedna ruszyła na północ i łupiła tereny aż po Łęczyce, a druga spaliła Kraków, jednak samego Wawelu nie zdołała zdobyć. Rycerstwo małopolskie zostało pokonane i Mongołowie bez większych problemów podążali na Śląsk. Dopiero pod Legnicą Henryk Pobożny zdołał przygotować się do bitwy z pozostałymi przy życiu Mongołami, których mogło być wówczas około 10 000, bo przynajmniej 5 000 z nich zginęło walcząc od stycznia do kwietnia na polskiej ziemi. Po stronie polskiej walczyło około 7 000 rycerzy, głównie śląskich, ale były także posiłki wielkopolskie oraz ci z Małopolski, którym udało się uciec i dołączyć do głównych sił Henryka Pobożnego. Pod Legnicę zdążyły dotrzeć niewielkie posiłki czeskie. Było też wojsko Mieszka II Otyłego z ziemi opolsko-raciborskiej, a także rycerze zakonni, templariusze lub joannici, w liczbie maksymalnie kilkuset. Naprzeciw nich stanęły wojska mongolskie w sile około 10 000 ludzi, złożone przede wszystkim z lekkiej jazdy, czyli konnych łuczników. Dowódcą był Bajdar, syn Czatagaja, który był drugim synem Czingis-Hana. Polskie rycerstwo, widząc, że przeciwników nie jest znowu aż tak wielu, a do tego są słabo uzbrojeni, ruszyło do frontalnego ataku. Mongołowie odpowiedzieli na ten manewr pozorowaną ucieczką, cały czas ostrzeliwując nasze wojsko z łuków. To spowodowało z jednej strony straty w szeregach polskiego rycerstwa, z drugiej rozluźnienie szyków w pogoni za niby uciekającymi Mongołami. Kiedy Bajdar uznał, że wojsko polskie jest już wystarczająco rozciągnięte, nakazał błyskawiczny nawrót i skumulowany atak na rozczłonkowane siły polskie. Doszło do najbardziej krwawej części bitwy, gdzie zginęło tysiące polskich rycerzy, lecz również kilka tysięcy Mongołów. Nie wiadomo, czy widząc śmierć Henryka Pobożnego, Mieszko Otyły uciekł z pola bitwy, czy też zrobił to już wcześniej. Tak czy inaczej, był on jedynym dowódcą polskim, który przeżył to starcie. Większość polskich rycerzy poległa,
a niedobitki schroniły się w Legnicy, która nie została zdobyta. Następnie Mongołowie skierowali się na południe i dołączyli do głównych sił Batuhana na Węgrzech. W drugiej połowie XIII wieku mamy kolejny, już mniejszy na szczęście, najazd Mongołów, ale Polsce zaczynają doskwierać coraz bardziej Litwini, którzy co rusz to urządzają sobie łupieszcze ataki na nasze ziemię, widząc słabość naszych książąt dzielnicowych, z których kilku nawet zginęło w walce z Litwinami. Wreszcie pod koniec XIII wieku, kiedy wszyscy już mieli dość tego rozdrobnienia, już pamięć o dawnej potędze Bolesławów była obrośnięta właściwie legendą, wreszcie zebrali się książęta do tego, żeby przywrócić jedność Polsce. I pierwszym takim dosyć skutecznym zjednoczycielem Polski był książę wielkopolski Przemysł, któremu udało się koronować w 1295 roku, lecz niestety 7 miesięcy później został zabity przez Niemców i całe jego dzieło, które naprawdę zapowiadało się nieźle, ponieważ była duża przychylność w kraju na to, żeby ktoś wreszcie go wziął i zjednoczył, niestety rozpadła się w perzynę. W tej swoim dziele jednoczenia kraju Przemysł współpracował z mało znaczącym księciem z Kujaw, Władysławem, który też w tym samym kierunku dążył, ale potrafił na tyle być mądry, że dogadał się z Przemysłem, że nie będą sobie wchodzić w drogę i razem będą starać się zjednoczyć kraj. Po śmierci Przemysła sytuację w Polsce dramatyczną, kolosalne rozdrobnienie dzielnicowe wykorzystał król czeski Wacław II i swoich wpływów używając udało mu się koronować w Krakowie w 1300 roku. I tutaj Jakub Świnka, który wcześniej był wielkim orędownikiem zjednoczenia Polski, teraz trochę zmienił stronę, ponieważ dalej będąc orędownikiem zjednoczenia, postawił na Czecha. Stwierdził, że skoro w Polsce nie mamy na tyle silnego pretendenta do tronu, wtedy uznał, że Łokietek jest za słaby, aby zostać królem. Postawił na Czecha i dzięki też jego wsparciu Wacław Czeski mógł koronować się na naszego króla. Rządził tylko 5 lat, po czym zmarł, a władzę po nim miał przejąć Wacław III, który został z kolei bardzo szybko zabity i w ogóle cały ród Przemyślidów w tym czasie wygasł. Wówczas do Polski powraca nasz malutki Władysław zwany Łokietkiem i ten książę o niezwykłej energii, niezwykłej uporczywości, który cały czas starał się scalić te polskie ziemie, dokonuje praktycznie niemożliwego, jednoczy kraj, który tak naprawdę był tylko 40% władztwa na przykład Bolesława Chrobrego. Przykładem słabości Polski w owym czasie niech będzie sprawa Pomorza Gdańskiego. Przez początek XIV wieku, kiedy Polska była pod władaniem Przemyślidów, Pomorze było odległą prowincją, która rządziła się właściwie samodzielnie, bo gdzie tam Przemyślidzi z Pragi mogli skutecznie zabiegać o swoje wpływy na Pomorzu. Więc oni przyjmowali nominalne zwierzchnictwo władców czeskich, lecz rządzili się po swojemu. Kiedy jednak Przemyślidzi wygaśli w 1306 roku, władzę w Polsce przejął Łokietek i on właśnie Pomorze traktował już zupełnie poważnie. Nie spodobało się to możnemu rodowi Święców, który na Pomorzu miał swoje rozległe interesy. W kolejnym roku postanowili oni zbuntować się przeciwko naszemu władcy i poddali się jako wasale pod Brandenburgię. Brandenburgia, oczywiście pod wodzą margrabiego Waldemara, chętnie przyjęła taką deklarację i uderzyła ze swoim wojskiem, aby zająć swoje nowe ziemie. Przeciwko Brandenburczykom stanął Bogusza, sędzia z nadania Łokietka, który bronił tej ziemi, a ostatecznie pod naporem Brandenburczyków zamknął się w Gdańsku i tam został przez nich oblężony. Na pomoc wezwano Krzyżaków, którzy de facto byli sojusznikami Polski, bo przecież przez nas tutaj byli zaproszeni, żeby pomagać nam w walce z pogańskimi Prusami.
Krzyżacy chętnie z zaproszenia skorzystali, przybyli, pokonali Brandenburczyków, ale nie zamierzali Polsce oddać Pomorza. Wystawili Łokietkowi bardzo wysoki rachunek za swoją pomoc, kwotę tak absurdalną, że oczywiście nasz biedny książę nie był w stanie tego zapłacić. A oni stwierdzili, że skoro nie stać go na to, to zabierają Pomorze dla siebie. I tak właśnie z powodu naszej słabości militarnej w owym czasie Krzyżacy bardzo łatwo zajęli Pomorze Gdańskie i od tego czasu stali się potęgą, którą musieliśmy kontestować przez najbliższe ponad 100 lat. Ale jednak udaje mu się połączyć tą Wielkopolskę i Małopolskę w jeden organizm państwowy i w 1320 roku zostaje on koronowany na króla po wielu, wielu latach rozbicia dzielnicowego. Prawie 200 lat tego rozbicia zostało zamknięte przez tego wspaniałego naszego władcę, któremu udało się jeszcze porządzić 13 lat, chociaż miał przed sobą jeszcze bardzo trudną wojnę z zakonem krzyżackim i zmarł w 1333 roku, zostawiając już nieco odbudowane królestwo swojemu synowi Kazimierzowi, zwanemu później Wielkim. Kazimierz Wielki odziedziczył słabe, nieduże, lecz jednak Królestwo Polskie. I w trakcie swoich 37 lat rządów powiększył to terytorium ponad 2,5-krotnie. Chociaż wielu historyków zarzuca mu, że był zbyt mało agresywnym władcą. On wiele sporów starał się rozwiązać na stopie dyplomatycznej, czy to z Janem Luksemburskim, czy to z Krzyżakami. Tam nie używał oręża, raczej starał się użyć dyplomacji i pieniądza. Gdyby miał na imię Bolesław, pewnie wyglądałoby to zupełnie inaczej, no ale tu Kazimierz, więc raczej budowniczy, podobnie jak jego przodek Kazimierz Odnowiciel. Został wydany za córkę Giedymina, co było istotnym wskazaniem politycznym jego ojca, ponieważ Litwa w tym czasie za rządów właśnie Giedymina stawała się potęgą, a Kazimierz dzięki temu, że miał Litwinkę za swoją żonę, mógł być spokojny, w miarę spokojny przynajmniej, o litewskie najazdy. A Litwa w tym czasie była już bardzo uciążliwym krajem dla swoich sąsiadów i mimo, że głównie walczyła z Krzyżakami, to jednak także najeżdżała Ruś i okazjonalnie również Polskę. Jego dobre konszachty z Węgrami, spowodowane przede wszystkim koligacjami, ponieważ Elżbieta Łokietkówna była królową Węgier, spowodowały, że wraz z Ludwikiem Węgierskim Kazimierz zdobył liczne tereny na wschodzie, gdzie panowie podzielili się właściwie Rusią Halicką. To było bardzo istotne. Poza tym postawił na budownictwo kamienne, ceglane, które było zupełną rewolucją w stosunku do wcześniejszych grodów budowanych stricte tylko z ziemi i drewna. Tutaj mamy właśnie przykład w Łęczycy takiego zamku, który powstał właśnie za czasów Kazimierza Wielkiego. Zostawił Polskę murowaną, to jego jedna z największych zasług, którą widzimy na naszym krajobrazie do dziś. Te relacje z Węgrami były na tyle dobre, że już w latach 50. XIV wieku panowie doszli do porozumienia, czyli Kazimierz Wielki i Ludwik Andegaweński, doszli do takiego porozumienia, że którykolwiek z nich, jeżeli umrze bez męskiego potomka, drugi przejmie po nim królestwo. I tak się też stało. Tak się też niestety stało. Wyobraźcie sobie, Kazimierz Wielki miał 5 córek, a ani jednego syna. Czy wiecie, jakie jest prawdopodobieństwo, żeby mężczyźnie przytrafiło się 5 córek pod rząd? Takie prawdopodobieństwo wynosi 3%. Można powiedzieć, że Kazimierz miał to wielkie szczęście. Te 3% trafiło się właśnie jemu i pozostawił Polskę w momencie swojej śmierci bez legalnego męskiego potomka. Bo nielegalnych potomków męskich miał i to wielu. Był to człowiek, który nie tylko z żoną lubił bytować w sypialni, ale też miał liczne kochanki, o których już w tamtych czasach powszechnie było wiadome.
Między innymi część z tych kochanek to były Żydówki. Dzięki tym kochankom swoim żydowskim one upraszały o różne przywileje dla Żydów, między innymi w Krakowie. Tak samo tam w Krakowie właśnie pozostali jego potomkowie. Jeden z nich nawet służył później Władysławowi Jagielle. Tak czy inaczej, niestety na naszym Kazimierzu, który był wielki, kończy się dynastia Piastów w Polsce i po ponad 400 latach kończy się wielka epoka w naszej historii i zaczyna się nowy okres. Najpierw rządy Andegawenów, później Jagiellonów, który zmienia nasz kraj bardzo, bardzo istotnie, ale to już nie jest tematem dzisiejszego wykładu, na który zaprosiłem Was z tego wspaniałego zamku w Łęczycy, gdzie możecie zobaczyć tą historię na żywo, poznać ją z bliska, dotknąć, zobaczyć wspaniałe artefakty zgromadzone w tutejszym muzeum i do którego to zamku ja Was również serdecznie zapraszam.